Za nami już 6. weekend z meczami Polskiej Football Ligi. W sobotę i niedzielę odbyło się łącznie 5 meczów. Zapraszamy do obejrzenia kilku sytuacji z tych spotkań. Na początek obejrzymy akcję podaniową z Białegostoku. W tym meczu miało miejsce dość dużo fauli w akcjach z podaniem do przodu. Zostały rzucone m.in. 4 flagi za utrudnianie możliwości złapania podania, a także 1 flaga za defensywne trzymanie. W oglądanej sytuacji flagi za DPI nie było i ta decyzja wzbudziła pewne wątpliwości. Popatrzymy na oznaczonych zawodników. Jak widzimy, obrońca nie jest zainteresowany piłką i w widoczny sposób wpada w plecy zawodnika ataku. Należy jednak wziąć pod uwagę, gdzie była piłka, gdy pomiędzy zawodnikami doszło do kontaktu. Jest to istotne, ponieważ zgodnie z przepisami, jeśli kontakt obrońcy z zawodnikiem ataku ma miejsce w tym samym momencie, co dotknięcie piłki przez zawodnika ataku, to nie ma faulu. Jeśli sędziowie mają na boisku wątpliwości, czy te kontakty były jednoczesne, to zgodnie z wytycznymi powinni uznać, że kontakt był legalny. Z nagrania, którym dysponujemy, wynika, że kontakt obrońcy z zawodnikiem ataku mógł zacząć się co najwyżej ułamek sekundy przed tym, jak zawodnik ataku dotknął lecącą piłkę. Na boisku tak niewielki odstęp czasu jest w zasadzie nie do oceny, a zatem sędziowie poprawnie zastosowali się do wytycznych i słusznie uznali kontakt za legalny. W zeszłym tygodniu omawialiśmy nielegalny blok drużyny kopiącej na wolnym kopnięciu. Jednak podczas meczu w Łodzi ponownie miał miejsce ten sam faul. Przypominamy zatem jeszcze raz, że na wolnych kopnięciach zawodnicy drużyny kopiącej nie mogą blokować swoich przeciwników, dopóki nie staną się uprawnieni do dotknięcia piłki. Takie uprawnienie drużyna kopiąca zyskuje, gdy piłka znajdzie się poza linią 10 yardów od miejsca kopnięcia lub gdy piłka dotknie zawodnika drużyny odbierającej. Jak widzimy, w oglądanej sytuacji oznaczony zawodnik drużyny kopiącej wykonał blok, zanim którykolwiek z tych warunków został spełniony, a zatem ten kontakt był nielegalny. Dodatkowo, podczas tej akcji miały miejsce jeszcze 2 inne faule tej samej drużyny. W momencie kopnięcia jeden z zawodników znajdował się poza swoją linią ograniczającą, a zatem popełnił offside drużyny kopiącej, a ponadto miało miejsce wolne kopnięcie poza boisko. Dwie sytuacje z doskonale widoczną nielegalną formacją drużyny ataku. Zgodnie z przepisem 7.1.4a4 w momencie snapu drużyna ataku może mieć co najwyżej 4 zawodników cofniętych. Jak widzimy, w obu oglądanych sytuacjach zawodników cofniętych było 5. Faule są bardzo dobrze widoczne i stanowią książkowe przykłady nielegalnych formacji. W obu przypadkach flagi były oczywiście słuszne. Sytuacja z meczu w Krakowie, która także była dość kontrowersyjna. Podczas akcji powrotnej została rzucona flaga za nieuzasadnioną ostrość w grze, czyli unnecessary roughness. Popatrzmy zatem na oznaczonych zawodników. Jak widzimy, zawodnik drużyny będącej w posiadaniu blokuje swojego przeciwnika dość daleko od punktu akcji. Jednakże blok nie jest silny, jest to odepchnięcie wykonane przy użyciu dłoni, a dodatkowo zawodnik blokowany cały czas zmierzał w stronę piłki i nie widać, aby już odpuścił udział w tej akcji. Wydaje się zatem, że w tej sytuacji lepszą decyzją zamiast flagi byłoby upomnienie zawodnika. Pamiętajmy jednak, że takie bloki dość daleko od piłki zawsze są ryzykowne i gdyby na przykład zawodnik blokowany w momencie kontaktu już zwalniał, to flaga byłaby słuszna.
Niemniej jednak w tej sytuacji przyłożenie i tak powinno zostać cofnięte. Wcześniej inny zawodnik drużyny w posiadaniu wykonał niedozwolony blindside block. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Jak widzimy, wykonuje on silny blok z niewidocznej strony. Dodatkowo z tego ujęcia można także ocenić, że chociaż w ostatnim momencie zawodnik ten odpycha swojego przeciwnika dłońmi, to jednak kontakt został zainicjowany ciałem. Jest to faul i na boisku powinna pojawić się flaga. W ostatniej sytuacji zobaczymy przykład niedozwolonej zmiany ustawienia. Jak widzimy, w momencie snapu dwóch zawodników ataku zmieniało swoje ustawienie. Zgodnie z przepisem 7.1.4b1 w chwili, gdy piłka jest snapowana, taką zmianę ustawienia może wykonać tylko jeden zawodnik. Dodatkowo może to być jedynie zawodnik cofnięty, który w momencie snapu nie może poruszać się w stronę linii punktowej przeciwnika. Flagi w tej sytuacji były słuszne. W tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku pytań lub wątpliwości. Zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmów oraz do śledzenia profilu PSSFA na Facebooku. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w nadchodzący weekend i do usłyszenia w następnym tygodniu.